Kryzys klimatyczny budzi wiele obaw i negatywnych emocji. Udało mi się o tym porozmawiać z Olgą Ślepowrońską, prowadzącą pierwszą w Polsce grupę wsparcia w depresji klimatycznej. Olga, prowadzisz klimatyczną grupę wsparcia. Powiedz proszę, co to takiego? Są to spotkania raz w miesiącu, podczas których spotykamy się i tworzymy przestrzeń, w której można porozmawiać o wszystkich emocjach i też przemyśleniach dotyczących zmian klimatycznych, tego, co nam osobiście to robi. Skąd pomysł na tego typu spotkanie? Kiedy byłam 2 lata temu w ciąży z moją córeczką, przeżyłam mocną depresję klimatyczną. Straszliwie przejmowałam się zmianami. Bardzo dużo mojej energii szło w to, żeby zużywać jak najmniej śladu węglowego. Jakoś nie mogłam sobie zupełnie z tym poradzić, że rodzę dziecko na świat, w którym dzieją się tak trudne rzeczy i że być może moje dzieci, jeszcze mam starszego synka, nie będą miały spokojnej przyszłości, nie będą miały możliwości spokojnej przyszłości. I ta moja żałoba przeżywała różne fazy, jak to żałoba, aż doszłam do takiego momentu, że stwierdziłam, że po prostu chcę wykorzystać moje umiejętności najlepiej jak umiem dla tej sprawy. Nie będę się z dziećmi przywiązywała do drzew. Jakoś czuję, że to nie jest moja droga. Chodzę na protesty, ale chciałam zrobić to, co umiem najlepiej, czyli wić sieci społeczne. Jesteś psychologiem. Tak, jestem psycholożką. Tego, co widzisz, to z jakimi problemami tutaj przychodzą ludzie? Co mówią, z czym przeważnie się spotykasz w kontekście reakcji na kryzys klimatyczny, na katastrofę klimatyczną? Jest bardzo dużo różnych tematów. Przede wszystkim przychodzą młodzi ludzie, którzy są strasznie wkurzeni, używają mocniejszych słów, na władzę, na to, że czują, że nie będą mieli przyszłości. Zastanawiają się, czy w ogóle warto podejmować studia, rodzić dzieci. No i właśnie u nich jest takie wkurzenie i dezorientacja. Czy iść na studia, czy tylko się zająć aktywizmem, czy w ogóle cokolwiek ma sens. Druga grupa to są często pojedyncze osoby, ale pojawiają się wszędzie, gdzie prowadzę grupę, za każdym razem. To są naukowcy, którzy często są bardzo pesymistyczni, wręcz załamani. No i są często w takiej głębokiej depresji po prostu. I tam bardzo różne jeszcze inne emocje się przewijają, też takie wkurzenie na całe środowisko. Kolejna grupa liczna to są rodzice, którzy boją się o przyszłość swoich dzieci. No i po prostu ludzie bardzo różnych profesji, w różnym wieku, często zaskakujący dla mnie, którzy mówią o rozmaitych rozterkach, z tym związanych często są to takie egzystencjalne problemy, że jak to w ogóle nie będzie ludzkości, jaki jest sens. To chyba są główne grupy. Jest też no i dużo aktywistów. I często aktywiści są tacy, zwłaszcza ci, którzy dopiero zaczęli swoją przygodę z aktywizmem, są tacy mocno nabuzowani, mówią o tym, że oni tutaj przyszli przynieść nam nadzieję, że aktywizm, tak trochę to jest taki ich sposób na życie i starają się tym jakoś zarazić. Też trochę chyba chcą rekrutować. Tak, to możliwe, że chcą rekrutować, ale od nich najtrudniej jest wyciągnąć, z jakimi emocjami przychodzą. Dla kogoś, kto w ogóle nigdy nie słyszał o czymś takim jak lęk klimatyczny, jak depresja klimatyczna, jakbyś to opisała, jakimi słowami, na czym polega to zjawisko? Często używa się określenia żałoba klimatyczna. Mi bardzo to określenie pasuje, ponieważ faktycznie kiedy czytam różne opracowania, ale też rozmawiam z ludźmi, to mocno widać ten schemat przechodzenia różnych faz żałoby, tak? Najpierw wyparcia, wiele osób zatrzymuje się na tej fazie,
wypiera to, że jest jakikolwiek problem. Potem jest totalna dezorientacja, poczucie winy, wściekłość i nie wiem, chęć właśnie jakiejś takiej mocnej walki z systemem. Wreszcie organizacja na nowo, tak? I chyba czymś, co, nie wiem, czy się z tym zgodzić, ale czymś, co wyróżnia to zjawisko żałoby klimatyczną na tle innych, jest to, że ludzie odczuwają różne konsekwencje psychologiczne wydarzeń, które jeszcze się nie zdarzyły w większości, tak? Może też coś o tym mogłoby powiedzieć, z czym się tutaj mierzysz w temacie właśnie takich różnych objawów i konsekwencji psychologicznych. I może też gdybyś mogła powiedzieć o jakichś takich najbardziej drastycznych, radykalnych sytuacjach właśnie, o których wspominali ludzie, z jakimi oni się mierzą. Tak. No właśnie, to jest znowu coś, co odróżnia żałobę klimatyczną od żałoby po kimś bliskim. To jest fakt, że to się jeszcze nie wydarzyło, więc po pierwsze jest ogromne niezrozumienie części społeczeństwa. Pamiętam, jak wracałam po pierwszej grupie, taka entuzjastyczna, dlatego że zastanawiałam się, czy ktoś przyjdzie, przyszedł tłum ludzi, którzy, każdy chciał coś powiedzieć. Tak naprawdę to moja rola się ograniczała do zapamiętania, kto ostatni podnosił rękę i były ich mnóstwo emocji, jakieś nowe relacje. I zadzwoniła do mnie koleżanka i mówi, skąd wracam. Ja mówię właśnie, że prowadzę grupę wsparcia dla ludzi obawiających się zmian klimatycznych. Ona mówi, ojej, jakie to egzotyczne. Zupełnie nie rozumiała tego tematu. No jak powiedziała, że umarł mi tata, to oczywiście okazała mi współczucie. I to jest jedno, że część ludzi w ogóle właśnie wypiera ten problem, a część wręcz reaguje złością, no bo my przypominamy o tym, że jest jakiś problem, sami się tym martwią, więc mówią, nie, Ziemia sobie poradzi, no ale przecież ludzie nie martwią się tak naprawdę o Ziemię, tylko o siebie i swoich bliskich. Więc właśnie musimy się mierzyć albo z niezrozumieniem, albo wręcz ze złością. I to niezrozumienie jest bardzo trudne, dlatego myślę, że tak ważne jest właśnie tworzenie grup wsparcia, żeby była ta przestrzeń, w której możemy powiedzieć o swoich emocjach i poczuć, że inni mają to samo. Na przykład poczucie strasznej wściekłości, nie wiem, na ludzi, którzy siedzą tam w samochodach, tak, w korkach. Jak słyszę, że inni mają to samo, no to przestaję czuć się wariatką. A druga sprawa to jest to, że to się jeszcze nie wydarzyło, a już muszę podejmować różne decyzje z myślą o tym, że to się wydarzy. A jednocześnie nie jest to coś, co planujemy, tak? Więc nasze plany musimy pod to jakoś opracowywać i to jest bardzo trudne na przykład wytłumaczyć rodzicom, że nie chcę mieć dzieci, bo, czy partnerowi, tak? Że na przykład nie chcę mieć dzieci, albo że nie podejmę studiów, bo chcę się zająć tylko aktywizmem. No to takie wchodzą przede wszystkim właśnie to niezrozumienie przez część ludzi. Taka sytuacja, z jaką mierzą się tutaj różni ludzie, to jest trochę taka niemożliwa psychologiczna sytuacja, moim zdaniem. To znaczy, z jednej strony masz jakieś poczucie realności katastrofy, która jest totalna, tak? Dotyka Ciebie, Twoich bliskich, całe kraje, tak? Masowe migracje, susze, powodzie, jakieś katastroficzne obrazy. A z drugiej strony masz tą narrację o tym, że trzeba działać i to się, mam wrażenie, dla wielu ludzi wiąże z taką presją. No tak. I też presją i na aktywizm, i też na te indywidualne wybory. Pamiętam, jak na jednym z Twoich spotkań ktoś powiedział o już takich wręcz wojenkach podjazdowych pomiędzy różnymi grupami, że tam jedni są aktywiści, drudzy zero waste'owcy. Zastanawiam się, na ile Twoim zdaniem ludzie mają świadomość w ogóle tych ciśnień, które na nich spadają w momencie, kiedy właśnie w ogóle mówią, że mają tą żałobę klimatyczną. Pojawiają się ludzie właśnie, którzy mówią,
to możesz robić to i to, albo w ogóle przestań o tym myśleć. Jak ludzie z Twojej perspektywy sobie z tym w ogóle radzą? Od razu mi się przypomniała taka historia. Podczas jednego ze spotkań była grupa i były dwie osoby w bardzo kiepskim stanie, które mówiły o tym, że rezygnują ze wszystkich przyjemności, bo te przyjemności emitowały gazy, tak? Znaczy były z tym związane, więc już tam ze wszystkiego rezygnują, żywią się tylko korzonkami. Nie to, że nie nawijam się teraz, tylko naprawdę bardzo były takie ekstremalne te osoby, ale jednocześnie bardzo Żyły w dużym poczuciu winy. w potwornym poczuciu winy i jakimś takim depresji. I padł od innego uczestnika, padła taka rada, staramy się nie udzielać rad, ale ta rada padła, idźcie do lasu. No i natychmiast na tą osobę wszyscy się rzucili, no po pierwsze czemu dajesz radę, a po drugie to jest żenujące, no co mielibyśmy w tym lesie robić, może przykuć się do drzewa. Zupełnie już zapomnieli, że istnieje możliwość po prostu pójścia do lasu, żeby posłuchać tam ptaków, tak, póki jeszcze są i tak dalej, tylko ta narracja, że muszę coś działać. I ja mam wrażenie, że to jest między innymi związane z tym, że mamy do tej pory bardzo określało nas w naszej kulturze to praca, ile zdobyliśmy i teraz ten ruch taki mówiący o tym, że należy powstrzymać konsumpcję, wysuwa, trzeba się jakoś inaczej określić. Niekoniecznie przez ile mam, tylko jak dużo działam. No i, ale to też jakby idzie w taki pracoholizm aktywistyczny, jest tak samo niebezpieczny jak pracoholizm no taki związany z pracą. Tak. Jeżeli mogę dopytać o aktywistów, z którymi się spotykasz, którzy przychodzą tutaj z pewnego rodzaju prośbą o wsparcie, z propozycją wysłuchania, jak Twoim zdaniem, z jakimi kosztami emocjonalnymi z Twojej perspektywy wiąże bądź może wiązać się aktywizm? Z jednej strony mają poczucie sensu, mają poczucie wspólnoty, to jest ogromnie ważne i to jest taka wspólnota oparta na wspólnym właśnie celu, no więc ekstra, ale z drugiej strony jak wychodzą z tej wspólnoty, no to mierzą się często właśnie z niezrozumieniem społecznym, że poświęcają tyle czasu na coś, co ich zdaniem jest najważniejsze na świecie, a mnóstwo osób tego zupełnie nie rozumie, uważa, że są niepoważni. Są często ojcowie, matki, tak, którzy na przykład rezygnują z pracy, to się kilka razy słyszałam taką historię, drugi partner pracuje, no i oni naprawdę poświęcają mnóstwo energii, czasu na to, żeby działać w ich poczuciu, moim też, dla nas wszystkich, a przez znajomych są traktowani jako lenie, których utrzymuje mąż czy żona. To jest jedno. Po drugie, cały czas siedzą w tym temacie, no i to jest bardzo trudne. Cały czas siedzą w tym temacie i właśnie tym bliżej są tego, jak ograniczone są ich możliwości, że organizują protest, a na ten protest przychodzi niekoniecznie tak dużo osób, jak się spodziewali. Albo przychodzi bardzo dużo osób, są na takiej fali wznoszącej, czują, że to ma sens, po czym ten protest się kończy i zostają z pustką. No, więc te koszty są bardzo duże. Zwłaszcza, że właśnie najgorsze jest to, że ta ich praca, wysiłek są przez większość społeczeństwa zupełnie